No cześć, hejka, No, hejka. tak, tu właśnie wyjeżdżają już wystawcy, także tak my tak też kiwamy, słuchajcie, ale tu też niestety, jak to było, wczoraj było, zapraszamy na parkiet na imprezie wieczornej, tak, parkiet, który się trochę kurzył i tu też wszędzie jest ten parkiet, tak nie wiem, czy na kamerze to widać, ale jak się taki kurz unosi, to dlatego, że samochody z tyłu przejeżdżają, no tak to właśnie jest. Ale mówi to cicho, jej. Tak, jak się dowiedzą, to koniec, tak. To będą kary. Tu są systemy, które działają w taki sposób, że zapewniają energię na całe targi, zapewniają energię na obsługę tego przedsięwzięcia. To jest jedno urządzenie. Tu jest 100 z baterii, prawda? Za tobą, z tyłu. Ile tu jest kilowatogodzin z tyłu? 60. 60, tak? Tak. 60. A dlaczego nie 600? Albo 6000? No dlaczego nie? Kto broni, nie? Kto po prostu... No ale właśnie. No, my jesteśmy szaleni pod tym kątem, tak? Pojechałem na tą konferencję. Wyobraź sobie, że tam ludzie ze Stanów przylatywali na tą jedną konferencję. Czyli to pokazuje, jak ważne są pewne przedsięwzięcia, pewna mowa, pewne pomysły na działanie, na przetrwanie, na jakieś takie przeżycie czasami w trudnych sytuacjach. I to właśnie pokazuje, że ta praca, którą my robimy, że to ma sens. Cześć, ojcze dyrektorze. Aż nie wiem, co mam odpowiedzieć. No słuchaj, no zorganizowałeś imprezę, no to ojciec dyrektor, nie da się ukryć, nie? Ale powiedz sam, tobie powiedzieć, podłącz się do sieci, to tak jak mnie dać młotkiem w łeb. Czy nie jest tak? Powiem tak, ani pewnie ty, hej, ani ty, ani ja raczej nie za bardzo wyobrażamy sobie po co. Dokładnie. Po co mamy się podłączać do sieci? My co najwyżej możemy, nie wiem, jakby to było prawnie dozwolone, tak? To możemy, pod nas może się ktoś podpiąć. Dokładnie, dokładnie tak. Także jeżeli mówimy już w ogóle o temacie jak gdyby kwestii prawnej, bo to jest też tak, że z racji naszego propagowania OWGID-u, to jest też tak, że zależy nam na tym, żeby właściwie tworzyć niezależne ogniska, takie domowe, zasilane własną energią, bezpieczeństwo. Tak, tak. Ale a propos właśnie tego, co powiedziałeś, czyli tego podłączania się do nas. Tak. Wiesz, że można to w dosyć prosty sposób ogarnąć poprzez zbudowanie grupy zamkniętej pod tytułem spółka, pod tytułem towarzystwo, czy stowarzyszenie, pod tytułem spółdzielnia energetyczna i tak dalej, i tak dalej. I można bardzo ładnie w obrębie takiego ładnego podmiotu wymieniać się energią bez żadnych, ale to nawet najmniejszych ograniczeń. Żadnych koncesji, bo są to członkowie jednej grupy, jednej firmy de facto. Dobrze. I wtedy nie ma problemu. Czyli na przykład ty i Rysiu z Dorotą, zobacz, możecie się połączyć, tworząc sobie jedno stowarzyszenie i możecie sobie handlować energią między sobą. I potem zakładacie liczniki i się bilansujecie. Zobacz, nikt nie może tego zabronić. No, jakby to nie zabrzmiało, powiem tak, wiadomo, że zawsze to jest tak, że sąsiad sąsiadowi przerzuci ten przewód przez płotnik i nie będzie na tym zastanawiał. Ale to przerzuci, że tak powiem, w czynie społecznym dać komuś pomóc, tak? Możesz, to nie jest problem, oczywiście. Chodzi o to, że nie możesz tego nie można sprzedawać, tak? Dlaczego? Z tego względu, że te podatki całe, one wynikają z tego, co płynie w tych przewodach, po prostu, jak gdyby, tak? Czyli to jest ta danina dla państwa, która jest pobierana od nas jako od obywateli, przedsiębiorców, firm. Dlaczego? No bo wiadomo, że to jest ten jeden z tych podatków, który, no umówmy się, jest dość taki, no ukryty, tak? Ale trochę jak alkohol, akcyza, papierosy, ale patrz, 25-30 lat temu telekomunikacji też sobie tak nie puściłeś, tak sobie zrobiłeś. Też było wszystko bardzo mocno regulowane. Dzisiaj też jest regulowane, ale rynek jest uwolniony. Dlaczego zatem dzisiaj nie uwolnili nam jeszcze infrastruktury niskiego napięcia? Słuchajcie, ci, którzy tam oglądają nas, a są w rządzie, co to jest za problem? Uwolnić rynek niskiego napięcia. Niech ci wszyscy operatorzy, niech całe to OSD zostawi sobie wysokie, zostawi sobie średnie, tak? Niech tego pilnują, niech to działa perfekcyjnie. Niech zostawią nam napięcie niskie. My to ogarniemy. Tu się problemy skończą. Niech to uwolnią. To jest prosty schemat na to, jak poprawić parametry sieci.
na pewno wszyscy czują już pismo nosem, że nas się nie da powstrzymać. Oczywiście, że tak. To tylko jest i wyłącznie kwestia tego, że nas i tak już rząd wie o naszym istnieniu. Tak, nie da się nie wiedzieć. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że to jest trochę jak przekroczyć taki, wiesz, Rubikon, jak gdyby. Jak przekroczysz już jedną nogą, koniec, tu już temat poleciał. Tak. I wszyscy doskonale wiedzą o tym, że to jest temat już nie do cofnięcia. Tam dlatego kładzie się łapkę trochę na żywności, na tym, na tamtym, zakaz sprzedaży ziemi, jakieś obostrzenia, coś. Tam kurki, rejestracja kurek, te sprawy. Tak, właśnie, jajeczko, żeby tu był coś tu, żeby tam można było kontrolować. Dlaczego? Bo to jest jeszcze ten sektor taki znowuż, który, wiesz, jakby zabierzesz ziemię, skupisz ludzi na bardzo małych obszarach, areałach, to są do kontroli. Oczywiście. A gdzie po takich lasach będziesz ich ganiał, szukał? Tak. Oni tam nie dosyć kurę będą mieli, jeszcze nawet, wiesz, świniaczka budują, czy coś, to w ogóle, to jest niedopuszczalne już na dzień dzisiejszy. Słuchaj, to ja słyszałem o tym, że ktoś mówi, że tam jakąś wędlinę miał, ktoś coś zrobił, tak, ale mówi to cicho, jej. Jak się dowiedzą, to koniec. To będą kary. Tak. Aż się zdenerwował. Nie wiem, czy słychać, ale aż się zdenerwował. Tak. Bo my widzę, że 10 kW wciąga. A bo to moja kija chyba, jak się ładuje, to właśnie teraz tak. A ty se dajesz tutaj poużywać. Dużo ci zostało do ładowania? No jeszcze z 15%, także myślę, że jeszcze z 8 kWh. Częstochowy dojedziesz? Tak, spokojnie, bez problemu. Jak będę naładowany, to spokojnie lecę 120 i dojeżdżam, także... Luzik. Powiem Ci, że ja nie widziałem dawno, żeby było 60 chyba, 8. W nocy nawet było chyba w granicy 68-9. Dzisiaj o godzinie 3 czy 4. Ale mówisz o procentach? Używaniu, w procentach, że tyle było do wykorzystania jeszcze. Także spójrzcie, można zrobić imprezę. Można zrobić imprezę, można zrobić targi, można zaprosić mnóstwo gości, spotykać się z nimi, rozmawiać, dobrze się bawić, wymieniać doświadczeniami. Dokładnie. I to na ile osób, ile tu było dzisiaj wystawców, ile tu było osób takich, które nas odwiedziły, które dało się z nimi rozmawiać. Oni, ludzie robią niesamowite rzeczy. Nieprawdopodobne. Ja się zastanawiałem, czy nam się udało jeszcze raz zrobić lepiej, 2 razy lepiej. Okazuje się, że zbieram informacje, gdzie słyszę, że to była 4-5-krotnie lepsza. To jest przeskok międzygalaktyczny w stosunku do pierwszej edycji. To widać, tak? Po prostu, więc w tym momencie aż strach się bać, co będzie 12-13 czerwca przyszłego roku. Bo tak jest planowane. Ty będziesz. Ja będę oczywiście. Rezerwujcie termin 12-13 w przyszłym roku 2026 z tego względu, że już dzisiaj zapowiadamy kolejną edycję, która będzie się odbywała pod hasłem najstarsze targi off-grid na świecie w nowym projekcie. Dokładnie. Do miłego, cześć, hejka, hejka. Tak, tu właśnie wyjeżdżają już wystawcy, także my też kiwamy, słuchajcie, ale tu też niestety, jak to było, wczoraj było, zapraszamy na parkiet na imprezie wieczornej, parkiet, który się trochę kurzył i tu też wszędzie jest ten parkiet. Tak, nie wiem, czy na kamerze to widać, ale jak się taki kurz unosi, to dlatego, że samochody z tyłu przejeżdżają. No tak to właśnie jest. Ale klimat jest niepowtarzalny po prostu. Impreza... Myśmy dzisiaj dyskutowali, że nigdzie, ale to nigdzie na świecie nie ma takiej imprezy. To jest po prostu niemożliwe do powtórzenia, do skopiowania, nie ma takiej opcji. Bo targi w halach, targi gdzieś tam, oklepany temat. Zrób targi w lesie bez prądu. No to jest po prostu, to jest coś nieprawdopodobnego, niesamowitego. To jest coś, co uważam, że wychodzi poza ramy. Że jak gdyby trudno być kimś, kto jak gdyby nie potrafiłby tego docenić. Dokładnie. Ktoś może mniej lub bardziej lubić taki klimat, ten temat, coś i tak dalej, ale on się zatrzyma i powie, nie, hola, spokojnie. To naprawdę jest ogromne wydarzenie. Ja bym tak nie chciał, ja tak nie lubię, ale trzeba tam... Jestem ogromnie zaskoczony tym, że chodziłem, pytałem się, co Wam się nie podobało. Tobie też zadałem to pytanie. Ja szukam informacji, niewiele płynie z tego, że chodzi o coś nie podobało, ale że ktoś Cię klepnie i powie, a tam wiesz, słuchaj, no super, fajnie i tak dalej. Tylko co było źle, co byś zmienił. Dokładnie. Bo to jest trochę jak taka, hejka, cześć. To jest troszeczkę tak jakby taka
taki feedback, który zbieramy z rynku, z którego płynie esencja. Tak. Ja uważam, że tu dużo rzeczy... To jest dużo i można jeszcze ulepszyć, tak, jeszcze powiększyć, jeszcze dużo rzeczy uważam, usprawnić, że... po prostu usprawnić, nie tak? było zrobionych tak, wiesz, jakbym sobie naprawdę... Ale Marcin, to jest druga edycja. To nie jest 20 edycja. Więc jakby targi, które są od lat w halach, nie? Gdzie mają doświadczenie, gdzie mają, to jest powtarzalny schemat już, tak? To wszystko widać, jak się dzieje. Zobacz, nawet te targi Batery Forum, które są, to była druga edycja chyba targów, tak? Tam też jeszcze wiele jest do poprawy w tych targach. To jest taka, wiesz, to się układa. I tu jest jakby odzwierciedlenie, tylko że tu jesteśmy na świeżym powietrzu, jakby na łonie natury, tak? No właśnie, to jest właśnie piękne. I to podkreśla też wagę i rangę tego wydarzenia, spotkania. Kolejna rzecz jest taka, że jeden z takich tematów, który w ogóle był poruszany, to była kwestia związana z tym, no dobrze, a co by było, gdyby było przykładowo tak, że byłoby przykładowo deszcz by padał. Na przykład. Takiego, załóżmy. A ja mówię, luzik. Oczywiście. Dlaczego? Z tego względu, że tak, po pierwsze, spotkalibyśmy się pod dużym namiotem. Pod dużym namiotem. Ten namiot pomieści spokojnie 300 osób bez problemu. Jest w stanie, można w nim zrobić spokojnie przy stolikach, z miejscem do tańczenia 140 osób, 150, coś takiego. Takie były wyliczenia? Z miejscem do tańczenia. Gdyby dokładnie, przy stolikach. Nie, jakby normalnie to jest byli jeszcze, tak, dokładnie. To także, tak. Natomiast, co jest bardzo ważne i istotne, to Piotr, wiesz o tym doskonale, że my potrafimy się fantastycznie wspierać. Tak. Telefon, to tamto, coś oczywiście. Tu. Nawet ktoś mi dzisiaj powiedział odnośnie tej sytuacji całej, która miała miejsce, przecież nasz kolega jeden tam coś, pożar był, cyk, zrzutka, ciach, pomogliśmy, w ogóle, wiesz, potrafiliśmy się szybko jak gdyby zjednoczyć w kwestii tutaj tego wspólnego takiego wspierania się i dzięki temu też na tego typu spotkaniach, tak jak teraz, dzisiaj, nam to nie robi. Oczywiście. Z tego względu, że każdy wystawca, który tutaj przyjedzie, dla niego jest to ogromna szansa, że ma wokół siebie ludzi, którzy nagle wyciągną telefon, pyk i co? 100 tysięcy, 20 tysięcy, 17 tysięcy, 5 tysięcy, 6 tysięcy osób, które zobaczą jego produkt. Ja z tymi wystawcami rozmawiałem dzisiaj i większość, wiesz co mi powiedziała? Tych, których nie było w zeszłym roku. Że oni się nie spodziewali, że to jest coś tak rewelacyjnego, że to się wydawało przez internet, no w środku lasu, jakiś kemping, tak, coś tam przyjadą, coś może tego, a że to jest w ogóle, to jest co innego, tak, tego się nie da opisać przez ekran. Nie da się. Nie, oczywiście. To trzeba być, trzeba zobaczyć, trzeba poczuć. Mało z tym jeszcze. To jest świetny przykład tego, jak pięknie to wszystko się rozwija. Z tego względu, że na pierwszych jak gdyby tych targach można powiedzieć, dobrze, okej. Jedna, może 2, 3, może tam firmy, załóżmy, nie przyjechały na tą edycję. W ich miejsce przyjechało 20 innych. Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest życie, to jest normalne, naturalne. To jest tak jak wy czasami wstajecie, idziecie coś zrobić, jakieś macie 3-4 zadania. Okej, jedno nie zrobiliście, 2 też nie zrobiliście, ale zostało zrobione 8 innych. I co robimy? Lecimy dalej. Oczywiście. Wszystko. Tu są systemy, które działają w taki sposób, że zapewniają energię na całe targi, zapewniają energię na obsługę tego przedsięwzięcia. To jest jedno urządzenie. Tu jest 100 z baterii, prawda? Za tobą, z tyłu. Ile tu jest kilowatogodzin z tyłu? 60. 60, tak? Tak. Ja jestem więcej jak pewien, że w przyszłym roku będzie tego więcej. No, znamy się. Znamy się tylko z widzenia. Wiemy, że to, co my robimy, nie ma limitów. No nie. Po prostu my jesteśmy szaleni pod tym kątem, tak? Ale te hobby, które mamy... Pozytywnie. Jesteśmy, po prostu 60. A dlaczego nie 600? Albo 6000? No dlaczego nie? Kto broni? Nie? Kto po prostu... ale właśnie, mało z tym jeszcze my wam mówimy, żebyście wy również brali z nas tutaj w jakiś sposób przykład. Dokładnie, my chcemy was zarazić, tak? Tym pozytywnym nastawieniem. Pozytywną energią. Dokładnie, tym pozytywnym nastawieniem do tego, żeby przez cały czas iść do przodu, tak? Ostro do przodu i w ogóle bez żadnego tam chwili wahania nie oglądać się za plecy. Dokładnie. Lecimy. Dokładnie. My mamy cel. My wiemy, po co wstajemy. Mamy hobby, mamy pasję, mamy wokół czego możemy się tu poruszać, chodzić w ogóle. Przepiękna sprawa. Wiesz, że u mnie niebawem stanie 480, ładowarka DC, prawda? Okej, tak. W pierwszej kolejności oczywiście odpalimy sobie 60
pana Michała Twerda, tak? Bo ma to obiecane, musimy zrobić test. Tak, dokładnie musimy. Ta ładowarka niebawem przyjdzie tu do ciebie, bo taki jest tak. Piękny, stoi karpor, piękny, pod niego cyk, już mamy. Tak, podpinamy i już się lecimy. Tak, oczywiście, ale ja właśnie pokazywałem nawet na jednym z urywków. Tak? Mówię, słuchajcie, byliśmy tu rok temu, ładowałem kije, jak ładowałem? Z 3,5 kW, tak, z jednofazowej ładowarki i żeśmy musieli robić tak, że ładuje się na samochód, ale tak, w magazynie mało miejsca, wyłączamy, słońce wyszło, naładowało, dobra, wpinamy, ładujemy. Taka zabawa przez cały czas, tak? Potem była impreza do 3 w nocy i co? I brakło nam prądu, nie? I tak to wyglądało. Tak. A zobacz, rok teraz, tak? Tak. I samochody się ładowały na 11 kW, trójfazowo i to nie jeden samochód się ładował. No, i jest okej, prawda? No, co zrobić? Po prostu się rozwijamy. Ale co ja za to mogę, dokładnie. Że ja chcę więcej? Ale co to znaczy? Że w przyszłym roku ta 60, a może kilka 60, a może kilka 150 to będzie stało i te auta się będą ładowały nie cały dzień, tylko że będą ładowały 15-20 minut, prawda? I to będzie moment, wpinamy następne. Tak. A z tego co wiem, no to plan jest na parę ładnych stanowisk do ładowania. Więc słuchajcie, tu naprawdę się dzieje. To żyje. To żyje, to nie jest wymyślone, to nie jest AI, które to stworzyło. Naprawdę. Także ja chylę czoła przed Marcinem. Bardzo dziękuję. Za to, co po prostu tutaj robił. Bardzo dziękuję. Ilość słów, bardzo miłych komplementów, które usłyszałem od wielu osób, przekracza moje w ogóle te takie nawet przypuszczenia, tak? Bo oczywiście podpytywałem się, udawało się, inaczej, mówili, gdzie niegdzie było, ale powiem Ci, że byłem zaskoczony, bo to było tak i myślą, co by powiedzieć, co by można było i to było już takie, no że, wiesz, i to były takie rzeczy, były rzeczy takie, o których ja wiem, które może ktoś czegoś nie zauważy, nie dopatrzył się, tak dalej, ja wiem, tak? Na pewno były pewnie też takie mniejsze i większe, natomiast liczy się na koniec zawsze, jak robisz kreskę, po pierwsze nawet liczy się to ogólne wrażenie. Tak. I tu już uważam, wygraliśmy. Tak, i szczerość ludzi, bo ludzie są pytani, właśnie oni mówią szczerze, jak było, tak, podobało się, nie podobało, to nie jest takie kadzenie, nie, że a powiem mu, że było fajnie, będzie mu przyjemnie, nie? Nie, właśnie nie. Właśnie, słuchajcie, wy sobie nie zdajecie sprawy tak naprawdę, siedząc przed komputerem, przed telefonem i tak dalej, patrząc w ekran, wy sobie nie zdajecie sprawy, co to znaczy jest przygotować takie przedsięwzięcie. To nie są 3 dni. To nie jest tak, że a dobra, to ja sobie zrobię imprezę fajną na działce, przyjeżdżajcie. To tak nie działa. To jest pół roku przygotowań, żeby to w ogóle ogarnąć. Żeby to wszystko zagrało, tak? Żeby to było jakby no i wiele rzeczy jest robionych ad hoc. Coś się pojawiło, słuchajcie, mój znajomy tu, którego został zaproszony, przyjechał z saksofonem, po prostu i była muzyka na żywo, tak? I po prostu no to jest właśnie to, tak? Właśnie o to chodzi. Piotrze, ja bardzo uwielbiam ten nasz tu leśny klimat, ponieważ on stoi otworem przed osobami, które... Taki pan wyjeżdża, taki w ogóle, który przyjechał w ogóle z MZ-ką, po prostu takim motocyklem MZ-ą. I teraz ja mijam taką osobę, on mówi, czy jak będzie gdzieś przejeżdżał, może się zatrzyma. Ja mówię, oczywiście, spoko, zapraszam. On opowiada, czy kupić 3 piątki, czy 1 15, no bo chce powiększyć magazyn i zastanawia się, w którą stronę iść. I to taka fajna rozmowa takiego pasjonaty. Jednocześnie, no okazuje się, że wiesz, to chwila później jakaś pani jest tu, gdzieś przechadza się, która, wiesz, kupiła tam, hotel ma jakiś tam, nie wiem, czy 6-7 hoteli, w ogóle jakaś kosmiczna cyfra, z Włoch kupiła tam i w ogóle i teraz myśli nad systemami całymi, czyli jak gdyby okazuje się, że od 5, jak gdyby, wiesz, jedna osoba przychodzi i rozmawia 5-15 magazyn, ale przychodzi kolejna, no i mówi, żeby chciała tam 500, 1500, coś przedział, no bo te budynki trzeba zasilić, prawda? Tak. I to nawet łącznie z tym, że z Maxem rozmawialiśmy, on tam dokładnie mówił o szczegółach, jak gdyby w kwestii tego, natomiast też wiem po prostu, z racji tego, że wchodzę w interakcję z tymi naszymi odwiedzającymi, dlatego ja też wiem, kto jest, jak gdyby dana osoba, co robi, co potrzebuje. I jestem bardzo zaskoczony właśnie tym high level, że wiesz, o co chodzi, że się okazuje, że do nas, do lasu ona przyjechała tu z Włoch. To nie, że ona była, ona tu chciała, dokładnie. Dlaczego? Ze względu na to, że ona po pierwsze, ja mówię tu o jednej z wielu sytuacji, o jednej z wielu osób. Natomiast mamy przykład ewidentnie osób, które chcą wydawać setki tysięcy złotych. Tysiące, dziesiątki tysięcy, setki, okej, dobra, już nie oszukujmy się,
idą niektórzy też w miliony. I po prostu tak ale jest. To jest trochę tak, jak Ci powiem, bo miałem przyjemność być w zeszłym roku, albo na początku tego, już nie pamiętam, nieważne, na konferencji Grzegorza Kusza, nie wiem, czy Ty kojarzysz go. Coś kojarzę. Jest taki kanał, Agent Specjalny, Grzegorz Kusz, tak? Akurat w Radomsku, więc blisko, to dla mnie to było dosłownie 20 minut, byłem na miejscu, prawda? Pojechałem na tą konferencję. Wyobraź sobie, że tam ludzie ze Stanów przylatywali na tą jedną konferencję. Czyli to pokazuje, jak ważne są pewne przedsięwzięcia, pewna mowa, pewne pomysły na działanie, na przetrwanie, na jakieś takie przeżycie czasami w trudnych sytuacjach. I to właśnie pokazuje, że ta praca, którą my robimy, że to ma sens. Że to nie jest tak po prostu, dobra, coś tam sobie zrobimy, albo niektórzy mówią, bo wy to robicie tylko dla pieniędzy, tak, bo wy to tylko tam te kanały, tylko ten YouTube wam płaci, w ogóle nie. To nie jest tak. To po prostu to, co nam YouTube płaci, to jest jakby tak policzyć to wszystko, to po prostu to nie wiem, czy by nam na chleb starczyło. Taka jest prawda. Także po prostu my to robimy z pasji. Wiesz, to napędza. Tak. To jest na tyle, wiesz, fajny, wdzięczny temat, że to on powoduje to, że chcecie wstać. Ja wczoraj na dzisiaj 2,5 godziny spałem, oczywiście. Ale pełna radocha, idę, wychodzę i myślę sobie, właściwie niewiele mam do zrobienia. Już tam tylko jakiś papierek, coś tu i tak dalej, bo to, czego nie zrobiłem, to już nie zrobię, ale wiesz, cieszyłem się, że mogę się przejść, tu coś, żeby tam tak, wiesz, żeby to troszeczkę ale mało tego, wczoraj przyjechali ludzie, a ty dzisiaj wstajesz i mówisz, kurde, ciekawe, kto dzisiaj przyjedzie, nie? Kto z tych widzów mówił, że nowa będzie? Niespodzianka, dokładnie, kto będzie, dokładnie. I to jest właśnie to. Ja robiłem ankietę przecież. Ludzie się wypowiadali, kto będzie na pewno, kto będzie, być może, czy prawdopodobnie zamierza, Więc część powiedziała, że nie chce, nie ma czasu. Nie, w żadnym ale może właśnie jak zobaczą na przykład to, co tu się dzieje, pokażemy to, ty pokażesz, ja pokażę, jeszcze kilku innych, Waldek Zep to pokaże pewnie, to pewnie wszystko napędzi na tyle, że może w przyszłym roku ten współczynnik się zwiększy z 10 do 20% na przykład. I będzie więcej tych ludzi, więc to po prostu... Przemnóżmy to też razy 4. Tak. To jest po prostu... Widać, jak to rośnie. Wszystko w temacie. Dokładnie. Bardzo Wam dziękuję, bardzo Tobie dziękuję. Jest mi niezmiernie miło, że przyjąłeś moje zaproszenie, wystąpiłeś na scenie i podzieliłeś się również z Twoimi, ale z moimi, z naszymi widzami po prostu, swoją wiedzą, że wdałeś się w dyskusję na temat magazynów. Była zażarta, bo było kilku takich mocnych zawodników na scenie. I bardzo którzy promowali różne nurty. Także jest wymiana doświadczeń i niekoniecznie się każdy z każdym zgadza i właśnie bardzo dobrze, bo to o to chodzi. Tak. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo, Marcinie, za wszystko, za targi, za imprezę, za czas. Po prostu Wam również bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za komentowanie tego materiału, bo mam nadzieję, że będą komentarze. Marcin będą będzie odpowiadał, bo to wiadomo, że to tak działa. Oczywiście, w ten sposób musimy zrobić, bo to się trzymały te łapy w górę, tak? Subskrypcje, komentarze, jeżeli ktoś z Was ma ochotę wesprzeć kanał, zarówno Marcina, dobry projekt, jak i mój, wspierajcie, bo to nam pomaga, to nas motywuje do dalszej pracy. Polecamy. I generalnie za wszystkie wsparcia bardzo dziękujemy. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Dokładnie tak. Dzięki, trzymaj się, Marcinie. Cześć, hej. Cześć.